freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dawno mi nie, bo dawno nie miałem, jakby tak powiedzieć, rzeczy, które tak dla was po prostu, żebym mógł nagrać, żeby też miał chwilkę na to, żeby coś, jakiś ciekawy content wypuścić, a też nie chciałem wam wypuszczać nie wiadomo czego co jakiś czas. Dwa, a też pozwoliłem troszeczkę na grę w inną grę, gdzie z tego też będę nagrywał content. I stwierdziłem, że po prostu taki malutki czas potrzebuję jakby odsapnąć od nagrywania z Rise of Kingdoms. Lecz nie będę ukrywał, dużo rzeczy się w ostatnim czasie podziało, też niektórych fajnych filmików już ponagrywaliśmy, które dostaniecie w najbliższym czasie tutaj na moim kanale. No i przede wszystkim poruszymy bardzo parę ciekawych takich rzeczy, które się jakby tak powiedzieć w ostatnim czasie w roku działy. Ale dzisiejszy film będzie tyczył się głównie tego, co się działo ostatnio w polskich królestwach, jeżeli chodzi o KVK. Wiemy, że niektóre polskie królestwa grały w swoje KVK, walczyły w strefach piątych, walczyły tam w strefie siódmej, jak dobrze pamiętam. Lecz niedawno się Kingslandy skończyły, były walki, było dość krwawo. No i jak wiemy, też już niektóre królestwa pozbywały gwiazdy, o które też dość długo zabiegały. No i w tym momencie zaczniemy sobie może od królestwa, które mi się zdaje, że chyba najłatwiej zdobyło KVK. Swoją gwiazdę. Jest to Królestwo 2877, gdzie mamy trochę Polaków, dlatego tutaj jakby tak na nich nieraz spoglądamy. Pokażę wam zaraz ich statystyki z ich KVK, lecz ogólnie rzecz biorąc ich KVK, tutaj jest strefa, tak. Ich KVK wyglądało jakbyśmy tak mieli, nie wiem, porównać, prawda? Z innymi, to wyglądało naprawdę prosto, bo jak przeglądałem, to oni bardzo szybko tą strefę piątą sobie pozamykali. Oni tutaj w tej strefie robili muckę, naprawdę porobili tutaj temu ogniowi, można powiedzieć, jesień z dupy, że tak powiem brzydko, ale naprawdę tak było. Naprawdę im dobrze tu poszło, zdobyli gwiazdę, teraz w tym momencie ma ich sojusznik tutaj Ziga. No bo przeważnie tak jest, że tam przez parę dni po zdobyciu nagrody oni dostają potem, oczywiście to jest, wiecie, tam bardzo ładnie, jakby tak powiedzieć, dzielone autarchy, no i 2877 oczywiście razem tutaj ze swoimi sojusznikami, których zaraz tutaj zobaczycie u mnie na statystykach, już wam pokazuję, żeby było w miarę konkretniej. Dajcie chwilkę, tylko jeszcze przybliżę, o właśnie. Tutaj jak zobaczycie 2877, jak pamiętacie, zaczynał od wody. Oni tu mieli koalicję, jak dobrze pamiętam, z wiatrem. Jeszcze się upewnimy, żebyśmy mi nie powiedzieli, że jest jakiś faux pas, ale z tego co pamiętam tak było. Tak, tutaj, bo to jest strona wiatru, góra jest ziemi. Więc tutaj mamy, że tak powiem, potwierdzone, żeby nie było żadnego faux pas. Więc tutaj, tak jak mówię, no, jak zobaczycie na statystyki ogólnie tych królestw, no to same to, jeżeli chodzi o utratę mocy, tutaj ile deadów mieli porobionych, jak wyglądały ogólnie kapeki, no to wiatr przegrał z wodą, jeżeli chodzi o takie, wiecie, walki między sojuszami, prawda? Czy między koalicjami. Ale no tak jak tutaj możecie zobaczyć, oni też najmniej zrzucili jakby tak siły, więc te walki też widać, że jakim oni tam arsenałem te królestwa, jakby tak powiedzieć, dyktowały, więc naprawdę fajnie, że zdobyli tą gwiazdkę. Wiem, że tam trochę przeszli przez parę rzeczy, żeby po prostu tą gwiazdkę zdobyć. Zresztą to KD jest bardzo fajnie, z tego co chłopaki mówią, prowadzone, jest stałe, jest tam przez cały czas stała taka ekipa, też Polaków, jak i też tych zagranicznych graczy. Więc naprawdę fajnie, że 2877 tutaj jest i sobie naprawdę dobrze radzi. Ja to jeszcze tutaj oddalę, żeby wam to nie ginęło. A jak zobaczycie po samych DKP, KP, no to statystycznie wygląda to naprawdę ładnie. Zresztą ich Avenger KDR 8,72 mówi wszystko, to naprawdę dobre statystyki do tego, co jak oni tutaj dysponowali tą swoją siłą jako cały kamp. No i 287 mi się zdaje, naprawdę, jak oglądałem pierwszy raz, tak pierwsze to oglądałem, też nagrywałem, to mówię, zdobyli elegancko, szybko poszło, wiecie, po prostu jak szli po swoje, nie? Ja to tak widziałem. Chociaż wiem, że tutaj
też nie mogli być pewni po strefie piątej, że nagle wygrają i koniec, prawda? Więc też musieli, wiadomo, się tam przez cały czas KVK by fokusować, ale naprawdę miło się oglądało, tym bardziej jak ja potem widziałem, że oni tam wchodzili tą strefę. Wiecie, tylko sobie tutaj to cofniemy. Jak ja widziałem, jak oni tutaj tą strefę im zaczęli puszczać, wchodzić w ogóle na ten teren ognia, no to naprawdę dysponowali bardzo, bardzo dobrym jakby tak chyba zgraniem w tej koalicji. No i też dobieranie na pewno, jak to w większości królestw też pomaga, nie ukrywajmy, to czasem tak jest. Ale naprawdę fajnie, że gwiazdkę zdobyli. To będzie chyba ich, żeby trzecia gwiazdka to będzie, tak? 2877 zdobyła trzecią gwiazdkę? Tak. No i super. No i w tym momencie będą mieli tyle samo gwiazdek, co ja mam u siebie na królestwie na 1, 5 czy 4. Więc naprawdę fajnie. No Seed B, więc tutaj też wiadomo, że troszeczkę inaczej wyglądają te walki. No ale też jak oglądaliście nieraz jakieś walki Seed B albo C, czasem jak te się zbiorą fajne królestwa, to naprawdę można długie i fajne walki oglądać. Więc wielkie gratulacje 2877, którzy zdobyli tą gwiazdę. No i teraz przechodzimy sobie, jakby tak powiedzieć, do kolejnego królestwa, które, czy też powiedzmy może królestw, które miało swoje KVK. I tu dokładnie mówimy o 3025, ale też wspomnę o królestwie, o którym mam, jakby tak powiedzieć, ostatnio już nie nagrywałem, bo mieliśmy pewną prośbę. Ale wspomnijmy o tym królestwie, no bo w sumie polskie królestwo zdobyło gwiazdkę, więc warto o nich wspomnieć, że zdobyli gwiazdkę, więc tu mówimy to oczywiście o 2653, o Smurfach. I mówimy o 3025, którzy grali, jakby tak powiedzieć, razem. Tu była koalicja ognia z wodą, przeciwko ziemi i przeciwko wiatrowi. Tutaj wiemy, że no, według DKP, które zaraz zobaczycie, tylko sobie otworzymy, tutaj mamy. Tak, tu mamy DKP. Zobaczcie, ale ta stronka czasem. Tak. Dobrze patrzę. Tak, według DKP, tak to widzicie, ogień wygrał z wodą. 10% różnicy, lecz tutaj parę rzeczy też trzeba troszeczkę wyjaśnić, bo ja wiem, w jakiej sytuacji był jeden, jak i drugi kamp. Więc fajnie o tym wspomnieć, bo sam w takiej sytuacji kiedyś byłem, więc na pewno zaraz wam o tym po prostu też opowiem. Ale wszystkim, jeżeli chodzi o 3025, byli w bardzo mocnym kampie, bo woda na papierze, jak się oglądało ich walki, to wyglądała naprawdę nieźle. Nie wiem, czy byliby lepsi od ognia, gdyby grali przeciwko sobie, bo ciężko mi jest tutaj oczywiście, wiecie, powiedzieć, ale na pewno bardzo fajne dwa kampy się skumały i fajnie, że polskie królestwa były po jednej i po drugiej stronie. Wiadomo, nie da się gwiazdek rozdać tu i tu. Lecz no wiatr miał troszeczkę słabszego, jakby tak powiedzieć, przeciwnika i no nie będę ukrywał, oni się tam no, spotkali z ziemią, czy ziemią, tylko przepraszam, z wiatrem. Ziemia walczyła z ogniem, gdzie grał Pluto? Nie. Plato chyba tak. Mogę się mylić, bo już nie pamiętam gościaniku. Zresztą wam tutaj nawet zobaczymy, bo w sumie coś ostatnio tam, kiedyś mi to ktoś tam dodał do jego, Ploto. I Ploto tutaj grał w tym królestwie, on chyba w trakcie tego KVK gdzieś zmigrował, bo ja go jeszcze tam widziałem na początku, chyba w strefie piątej, ale chyba zmigrował. Więc no, ogień walczył przeciwko tutaj ziemi. No i tak widzicie, no, te walki w strefie piątej wyglądały dłużej, jeżeli chodzi o Fire i tam, gdzie było 2653, zresztą jak zobaczycie na ich tutaj statystyki w porównaniu do innych królestw, no miazga, nie? Naprawdę mega statystyki, bardzo ładnie to wygląda, naprawdę, jeżeli chodzi o tutaj kill pointsy, te czwórki, te piątki, dedy, no naprawdę fajnie to wygląda. Jak wiadomo, Seed B, to niektórzy powiedzieli, że można tutaj trochę odpuszczać, jednak nie, tu były walki, wiemy, że ziemia stawiała opór bardzo długo. Tutaj było dużo walki, jeżeli chodzi o tej strefie piątej. Tutaj pamiętam, że no, dość długo się przepychali, gdzie koniec końców ziemia wygrała tą strefę piątą. Lecz no już potem wiadomo, że te Kingslandy troszeczkę się inaczej zabawiają. Nie będę ukrywał, że jeżeli chodzi o 3025, oni bardzo tą strefę piątą wygrali. Mógłbym powiedzieć, że na chillu, bo oni już w pierwszych godzinach już widziałem, że ich oni naprawdę dobrze tymi fortami, jak rozstawili te force, czyli tutaj po prostu taki, wiecie, agresywną walkę, hard push i naprawdę ich zepchali. I te wiatr, nie wiem, te wiatry
mało walczył, zresztą jak w King's Landy można było zobaczyć, to też tutaj sobie, jakby tak powiedzieć, ekipa z wody poradziła z wiatrem, nawet pomagała ogniowi z ziemią. No i ostatecznie, jak popatrzy się na DKP z całego KVK, no to widzicie, że ogień wygrywa i chwała dla nich, że ogień wygrał to KVK. No, lecz no, tak, obydwa królestwa wpadły niestety w taką, jakby tak powiedzieć, rachubę dobierania, gdzie jedna strona walczy dłużej, bo ma mocniejszego przeciwnika, a druga walczy strona mniej, bo ma słabszego przeciwnika. I wiecie, z czym to się wiąże? Wiąże się z tym, że niestety jeden kamp jest pokrzywdzony, chociaż można powiedzieć, że nie wiem, gdzieś tam na papierze wyglądał lepiej w Openie, prawda? Wiadomo, że statystyki mówią jedno. No ale wiecie, że to wszystko zależy od dyplomacji, jak królestwa się dogadają. Tu było dogadane tak, że patrzą na całe DKP, jeżeli chodzi o KVK. W większości przypadkach, gdy się taka sytuacja dzieje, gdzie ogień, gdzie na przykład dane królestwo ma więcej walk od drugiego i jest taka dysproporcja ze względu, nie wiem, że tam gdzieś są domeny, że tam coś jest po prostu nie tak, jeżeli chodzi o innych przeciwników, prawda? No to automatycznie wjeżdża taki, wiecie, temat, że może rozstrzygnij mi to w King's Landzie i tam po prostu decyduje, kto zdobędzie gwiazdę i w King's Landzie, jakby tak powiedzieć, decyduje to, kto, jakby tak powiedzieć, zdobywa gwiazdę. I ja miałem taką sytuację, jak grałem na 3.090, bo my mieliśmy bardzo mało walk w strefie 5, kiedy walczyliśmy na domenę, kurde, chyba nawet nie pamiętam, czy to było 1 czy 6.5 domena, ale to graliśmy na domenę, która naprawdę nie robiła nam nic. Strefę 5 też szybko przejęliśmy, a ogień, jakby tak woda wiatr wtedy z ziemią wojował sobie bardzo długo, tam chyba 3 dni było walki, więc to też pokazuje, jak czasem dysproporcja wygląda na KVK i też wtedy mieliśmy ustalone akurat u nas na 3.010, że King's Landy decydują, no ale nie oszukujmy się, tam to królestwo po stronie jakby królestwa, po stronie wiatru naszego sojusznika, no były dużo mocniejsze, więc po prostu wygrały King's Land, zresztą pomagali nam wtedy z ziemią, która przeszła na drugą stronę, żeby znowu pomagać ogniowi, to było w ogóle takie dziwne, było pozamieniane to, no ale tak to wyglądało. Tutaj mieliśmy taką sytuację, że po prostu liczy się całe DKP z KVK i 2653 razem z innymi tutaj sojusznikami z 1658, 2874, 1927 i 2926 to było gwiazdę. Więc gratulacje chłopaki, naprawdę fajna robota. Dla 3025 też bardzo fajna robota, widziałem ich statystyki. Zresztą tutaj jak zobaczycie sobie, jeżeli chodzi o Kingdom staty, też tutaj mamy tak, bo tu mamy Camp Breakdowny, tu mamy Kingdom stat. Jak ogólnie zobaczymy, jak wyglądają w sekundka. Tak. Jak wygląda to po kolei, jeżeli chodzi o królestwa, no to 3.025 było czwarte, 2.653 było ogólnie w DKP pierwsze, więc jak sobie popatrzymy, mamy w top 4 2 królestwa polskie, więc mi się zdaje, że to jest naprawdę fajny prognostyk i tym bardziej, że wiecie, że jest królestwo polskie, które wygrywa KVK i jest królestwo, które zdobyło gwiazdę i fajnie, że po prostu te polskie królestwa tak sobie radzą. No i tyle. Jeżeli chodzi o statystyki. Ogólnie tam chyba już więcej nie miałem jakichś tam raportów, chyba że jeszcze tam mi podczas tego KVK, sobie tylko cofnę, czy mi wysyłał, bo chyba coś tam dostawałem od mi. Tak, jeszcze tu chyba mi nowe wysyłał, więc możemy od razu sobie przejrzeć. Bo wiem, że tam mieliśmy jakąś tam przerwę. 12, to chyba jak byli w tym. Tak, bo to jest 12, oni chyba wtedy walczyli, chyba 5 grudnia walczyli. Tak mi się zdaje, ale mogę się mylić. Ale przejrzymy sobie, już nie mogę zobaczyć ich? O, jak szkoda. Myślałem, że ich jeszcze zobaczę. Wybacz mi. Za późno filmik nagrałem. No nic, ale jak zobaczycie po prostu tak, to naprawdę wyglądało to lepiej, zresztą widzieliście jego poprzednie raporty, które wam pokazywałem w poprzednich filmikach Polskich Królestwach, więc możemy liczyć na to, że naprawdę wyglądało to naprawdę nieźle. No i w tym momencie przenosimy się z
jakby tak powiedzieć, polskiego KVK. Przenosimy się na Królestwo 3299. Wiem, że czekacie na to, wiem, że bardzo chcieliście tutaj, żeby powiedzieć o waszych walkach. I teraz już bez żadnych fopa, więc na pewno już dużo więcej wiem, więc dzięki temu, że kontakt z Wilkiem się, że tak powiem, odnowił, też dużo rozmawialiśmy, kiedy nawet byłem w pracy. Więc bardzo fajnie, że tutaj zareagowaliście, tak jak prosiłem w filmiku poprzednim. No i co? Zrobimy tak, że tu porozmawiamy sobie ogólnie o tym, co się wydarzyło na 3299, bo Wilku mi też opowiadał troszeczkę. I też pogadajmy sobie o tym, nie wiem, bo tu mamy te statystyki. I też pogadajmy sobie tylko o tym, tylko sobie też porozmawiajmy sobie o tym, że oddzielny będzie filmik o 3299, czyli będzie oddzielny filmik, jeżeli chodzi o spotkanie z nimi, z całą radą i ich wrażeniami z KVK, ale też wam tutaj parę rzeczy już zdradzę, jeżeli chodzi o to KVK, ze względu na to, że no, ekipa to zdobyła gwiazdeczkę, więc no fajnie po prostu tutaj ten temat poruszyć. Czekajcie chwilkę. Bo oni to w sumie tak, bo oni to zamknęli szybko, Ziggy jeszcze się nie otworzył. Tu wiecie, taka KVK akurat to miały chyba z tydzień jakiegoś tam wyprzedzenia. Jedną rzecz jeszcze sobie tylko sprawdzę tutaj od Wilka, żebyśmy mieli wszystko, jakby tak powiedzieć, konkretnie. Okej, no to co? Tu mamy, jak widzicie, no już cała, jakby tak powiedzieć, lewa, środek zabudowany. Zresztą tu chłopaki już widzę, że i dziewczyny pchną do przodu, jeżeli chodzi o jakieś walki. Aha. Co oni tu robią? Jakieś zerowanko? Możliwe? Ciekawe. Ogólnie tutaj już pewnie, wiecie, spalenie flag, pchanie do przodu, żeby poprzyjmować inne tam te nowe kręgi, czy to są Monstery of the Whole Sword, ok. Więc oni tutaj w tym momencie tak działają, ale wiem, że oni już KVK wygrali, wiem, że gwiazdę zdobyli. I przypomnę sobie ogólnie z jakimi tutaj, jakby tak powiedzieć, sojusznikami, czy jak oni tutaj działali razem, z którym jakby kampem. Więc otworzymy tylko może tutaj cały ten świat, żeby wam to łatwiej po prostu pokazać. Tak jak wiecie, 3299 było po stronie tutaj, po lewej stronie to był Wessex. Oni mieli tutaj, jakby tak powiedzieć, koalicję z East Anglią, to było 10, 16 i 1, 3, 9, 4, czyli tutaj z prawą stroną, czyli grali, można powiedzieć, że tak pod ukosem lewa, prawa, czy tam powiedzmy góra, dół grali, przeciwko jakby tutaj 2, 4, 0, 5 i 2, 8, 3, 7. Popatrzmy po prostu na te królestwa, które powiedzmy liderowały. Wiemy, że tutaj ogień tutaj, jeżeli chodzi o no powiedzmy tą czerwoną strefę, nie pamiętam dokładnie jeszcze jak się nazywają te nowe w Wikingach. Grali tutaj z drugą, mieli 3-2-5-2 drugą domenę, więc na pewno mieli utrudnione. No ale 3-2-9-9 razem z 3-5-1 wygrali w swoje po prostu KVK. I zdobywają drugą gwiazdę. Tak mówię o ich wrażeniach tutaj z tego KVK pomówimy sobie przy ich filmiku bezpośrednio, które będziemy za niedługo nagrywać. Tutaj się musimy zgadać w ogóle z całą ekipą R4 od nich. No ale tak jak tutaj widzicie, no tutaj elegancko sobie to przetrzymali i już tutaj chyba wypali, tak, bo oni już pchają do przodu. Oni chyba też praktycznie można powiedzieć, że w dzień chyba zamknęli tego Kingslanda, więc też bardzo fajnie im poszło. Ale pewnie czekacie na statystyki, bo wiecie, każdy wiadomo chce statystyki i już by chciał to zobaczyć, więc ja już wam to pokażę. Jeżeli chodzi o statystyki. Tutaj, tak. Mamy Wessex i East Anglia, to byli sojusznicy. Przejdziemy sobie tylko tutaj do góry. Tutaj widzicie Northumbria, czyli kamp, chyba tam Northumbria była Northumbria 2405 i 3217. Northumbria, widzę, że DKP miała bardzo ładne. I to było jakie skąd oni byli? Northumbria była z którą stroną? Chyba pewnie te bez domeny, no bo wiadomo.
Tak. Gdzie to będzie tutaj? Czyli ta fioletowa. Tak. Dokładnie. Tak. I tutaj, jak zobaczymy na DKP, no gdyby wygrała oczywiście wersja tutaj Northumbii i te Królestwa, no to oni pewnie by zdobyli gwiazdę. No ale jak tutaj głównie się skupiamy na Westek i S Anglię, tak jak zobaczycie, tutaj dokładnie o w sumie procent wygrali, więc tutaj dwa królestwa dość ciekawie miały, bo były bardzo blisko. Tutaj, jeżeli chodzi o Dedy, no tutaj East Anglia miała więcej. No bo wiadomo, pewnie miała troszeczkę więcej walk z Northumbią niż Wessex miało chyba z Mercją. Jeżeli tak to wyglądało, tak mi się zdaje, że tak to gdzieś wyglądało, jeżeli chodzi o te potyczki. 8 no, procent, no i 3,299 gwiazdeczkę zdobyło. No. Minimalnie, ale jest, prawda? No ale tutaj jeżeli kili z te piątek wychodzi troszeczkę więcej, no i te czwórek kili też tutaj widzicie, że jest więcej. Jak wy zobaczycie, tutaj jednak tych czwórek dużo było, no ale to wiecie, to jest seed B, więc tak, seed B czy 2,99? Chyba tak, chociaż sekundka, bo tutaj mi coś było na tym. Jeszcze się mogę pomylić, ale chyba to był seed B. Bo w seedzie A chyba było 328, tak. To chyba jakby mogę się mylić, jeżeli się tutaj pomyliłem, to mnie poprawcie, bo tego naprawdę nie pamiętam. Te seedy, tyle królestw jest teraz, że no mylą mi się, nie będę ukrywał. No ale co by dużo mówić, 3,299 zdobywa gwiazdę i wielkie brawa dla nich, bo naprawdę fajnie tutaj im poszło. I cieszę się, że tutaj mają, jakby tak powiedzieć, swoje piętno w polskiej społeczności Rise of Kingdoms. Jeżeli popatrzymy tutaj ogólnie na Kingdoms, stan statystyki versus królestwa, no to możemy zobaczyć, że wiadomo tutaj inne królestwa wiodą prym. No ale 3,299 jest też młodym królestwem w porównaniu do innych kadr tutaj, które uczestniczyły. Chyba można powiedzieć, że najmłodszym. Tak, chyba tak, najmłodszym. Bo to nie, bo to jest 40 KD różnicy, więc raczej nie, ale jest najmłodszym, więc oni też nie mają jakiś tam super kont. Więc jak chyba tak na młode KD te statystyki nie są złe, jak porównamy, no wiadomo, te 8 najlepszych królestw. 3-2-5-1 ich sojusznik no, zrobił tutaj też swoją robotę, prawda? Więc no, co tu dużo mówić, no tak czasem jest, więc jeżeli wiadomo, niektórzy będą mówić, że 3-2-9 zostało wykerowane, ja uważam, że nie, że jako młode królestwo sobie poradzili i też trzeba mieć, wiecie, też trzeba mieć szczęście do losowania, bo każdy doświadczony gracz Rise of Kingdoms wie o tym, że doświadczenie w tej grze, czy doświadczenie fart, czy tam powiedzmy szczęście w tej grze, jeżeli chodzi o dopasowanie naszego sojusznika w kampie i też jakby tak potem unię między kampami i współpraca jest naprawdę no wymaga troszeczkę też dużo szczęścia i też wiadomo dobrej komunikacji. No tutaj najwidoczniej po prostu chłopakom dobrze wyszło i dziewczynom, oczywiście wiem, że tam też dziewczyny grają, więc naprawdę wyszło im ok, więc nie będę ukrywał, że nie można tutaj, jakby ktoś czasem chciał piętnować te królestwa. Jeszcze zobaczymy sobie, czy możemy posortować, pokazać na przykład najlepszy 3299. Powinno mi posortować. Mamy tu ekipę z 3. O, Harley jest 11. Harley kiedyś temu grałem 272. Ładnie. Widać, że tutaj troszeczkę powalczyła. DKP ma ok. Jak wiadomo, tutaj na tego Morbidius jest 13. Włodar 10. Mam nadzieję, że te wszystkie te statystyki, co widzę, to naprawdę Złodziejka 17, Madiflowery. Przepraszam, Złodziejka 17, Madiflowery 19. No. Tutaj nie wygląda tak, że tutaj KD najlepszy. No Trash Max widać, że tutaj wykręcił najlepsze w tym królestwie. Tak samo Krotos nieźle wygląda. No ale DKP, jak zobaczycie, no to naprawdę przed 20 na tak młode królestwo wygląda moim zdaniem ok, więc tak. I można powiedzieć, że coś tutaj nie styka, naprawdę fajnie, że chłopaki i dziewczyny sobie radzą i to KD jest królestwem, które na przykład inni Polacy mogą pograć, no i przede wszystkim wygrać KVK, więc słuchajcie, no naprawdę super, że się wam udało, ale więcej może potem pomówimy sobie już na
odcinku, gdzie będziemy rozmawiać stricte o waszym KVK. Pewnie jeszcze parę rzeczy tam będziecie mogli coś dopowiedzieć lub też mi opowiedzieć, bo ja też widzą, bo ja wiadomo nie wszystko tak pamiętuję na raz. Ale bardzo miło, że kolejne polskie królestwo, gdzie gra dużo Polaków, po prostu zdobyło gwiazdę. No i teraz tutaj przechodzimy na sam koniec. Zostawiłem sobie na sam koniec rodzynków. Chociaż jeszcze nie, tutaj zostawimy, bo mam jeszcze dla was tutaj raporty z garnizonu i rali przygotowane, ale zostawimy sobie to o tym, jak porozmawiamy sobie o królestwach, bo na pewno będą mieli tutaj parę informacji, które ja nie będę wyciągał z raportów, oni sami powiedzą po prostu, jak to mniej więcej wyglądały te walki, więc te raporty od Harley, które dostałem, to po prostu zostawimy sobie na rozmowę o królestwie 3299 personalne i o jej gwieździe, ale przechodzimy do 2732, czyli królestwa, które no grałem jakiś czas temu, jeżeli dobrze pamiętacie. No i to królestwo wygrywało w końcu swoją pierwszą gwiazdę. W wielu perypetiach naprawdę wygrali swoją pierwszą gwiazdę. Jest naprawdę fajnie. Zaraz zobaczycie statystyki. Te statystyki wyglądają ok. Jak na, moim zdaniem, jedno tutaj można popatrzeć na papierze. Oczywiście mówię papierze. Słabszy królestw w tym KVK. No to tutaj ekipa sobie poradziła. Zresztą tak jak tutaj widzicie, jak macie te fiolety z niebieskimi na mapie, tutaj można zobaczyć fajnie podczas KVK, jak czasem się potrafią kampy zamienić, żeby wpuścić siebie, żeby po prostu postawiać forty, tu rozbudować i pomagać na przykład z drugiej strony przeciwko przeciwnikom, a ułatwi na przykład drogę temu słabszemu kampowi dojścia do słabszego przeciwnika, z którym grali wcześniej, jakby tak powiedzieć tutaj akurat Northumbia. Tak, Northumbia grała przeciwko tej prawej stronie, czyli z Anglii. Już zaczyna łapać tę stronę na szczęście. No ale jak tutaj wiecie, no ta góra, czyli tutaj gdzie mamy Northumbię, no tu jest chyba Wessex i tu chyba była Mercia, tak. Tu była Mercia, no to Mercia chyba gra z Northumbią, jak dobrze pamiętam, ale to zaraz zobaczymy sobie na statystyki. Nie będę ukrywał, tutaj bardzo dobrą robotę robiło jedno KD, jeżeli chodzi o królestwo, które przewodziło w Northumbii. Oni robili, jeżeli zobaczycie na statystyki, to wiecie, o co mi chodzi. Tu mi bardziej chodziło statystycznie. Robili naprawdę niezłą robotę. Jak wiem, to jest chyba królestwo koreańskie. I odpalimy sobie tutaj ich statystyki. Zobaczymy sobie najpierw DKP. Jak widzicie, Northumbia 30, Wessex 28%, East Anglia 24%. Wessex to było właśnie to na samym dole. Mercia to była właśnie to królestwo, które miało tą domenę i to był sojusznik Northumbii. Przejdźmy sobie tutaj dalej. I tu możemy zobaczyć sobie, jak wyglądały dane królestwa w danym oczywiście w kampie. Zresztą widzieliście to poprzednich statystykach, które wam pokazywałem. I tu mamy Northumbię z 2.7, gdzie było 2.732. Możecie zobaczyć statystyki. Oni w tym, jakby tak powiedzieć, jako w sumie jeden słabsze królestwo na papierze. No w swoim kampie byli jako drudzy, więc naprawdę tutaj chłopaki wiem, że walczyli, zarywali troszeczkę nocki, widziałem Discorda, siedzieli i naprawdę widać, że ta mobilizacja i chęć tej gry mi się zdaje, że jeszcze jest większa niż było, jak jeszcze tam grałem, więc naprawdę chyba fajnie to wszystko wygląda u nich. Rozwijają się, zresztą pierwsza gwiazda w końcu, taki był plan do końca roku, zresztą pamiętacie, że jak ja przychodziłem z 2.732 miałem taki plan, że do końca roku 2.732 zdobywa gwiazdę, zdobyli, ale beze mnie. Ale i tak bardzo fajnie, że to mi się udało. 1.592 zrobiło mega robotę, nie? Tu trzeba im naprawdę dużo oddać, bo ich konta, ich gra i to jak widziałem, jak oni w te bale, bo oglądałem na telefonie, czy też jak gdzieś byłem, czy też miałem chwilkę zobaczyć na ich KVK, naprawdę 1.592 widać było, że mają naprawdę ogar. Mogę powiedzieć, że w pewnym momencie naprawdę widziałem, jak ja bym grał na tym KVK w tym KD, bo w 1.534 też bardzo dobrze wyglądają bale i też bardzo dobrze wygląda to jakby przesuwanie i wyłapywanie tych, powiedzmy, tam marszy, które gdzieś tam się zabłodzą, są instant niszczone. Tutaj też można powiedzieć, że 1.592 bardzo dobrze współpracowało z 2.732 i z pozostałymi królestwami, więc kurde, no
super, naprawdę super, że w końcu 2732 też dostało normalne królestwo, na którym może polegać, bo nie oszukujmy się, 2732 to nie jest królestwo jakichś tam spenderów i to dobrze wiecie, że polskie królestwa to nie są jakieś super królestwa i oni też liczą na sojuszników swoich. No jest tak, no nie oszukujmy, ale tak po prostu jest. Nie oszukujmy się, no. Więc tutaj 1592, zresztą widziałem też tam wpisy od R4, nie będę ich ujawniał, ale widziałem wpisy od R4, czy też tam chyba lidera z 1592, naprawdę chwalił Królestwo 2732, więc byli z nich zadowoleni. Nie można powiedzieć, że nie byli zadowoleni. Zresztą jak zobaczymy sobie tutaj dalej, to jak porównamy sobie, popatrzymy sobie na te królestwa, jeżeli chodzi o sekundkę. Tak, no to tutaj coś zobaczymy, no to w całym KVK byli 7, prawda? Mieli 7 miejsce, jeżeli całego KVK, jeżeli mówimy, popatrzymy na królestwa. Lecz jeżeli sobie przerzucimy jakby tak ten kadek, królestwa, które tutaj ogólnie wygrały KVK, czyli jak popatrzymy sobie Mercję, rzucimy Northumbie do jednej jakby tak flanki, no to możemy tutaj wywnioskować, że 2732 było trzecim królestwem, tak? Popatrzmy sobie, 1592 oczywiście pierwsze, Mercja, tak, Mercja 2459 było drugie, a trzecie miejsce miało 2732, więc tak, bo TKP też tak pokazuje, więc nie tylko kill pointsy. Więc 2732 jakby tak w tym zwycięskim, powiedzmy, Unii tych 8 królestw, tak, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, gdzie mieli też domenę w Mercji, no to zajęli trzecie miejsce, więc jak na królestwo, można to powiedzieć, że po części takiego underdoga, naprawdę wyszło i KVK bardzo fajnie. Zresztą przejrzymy sobie jeszcze tutaj statystyki ekipy. Na pewno można powiedzieć, że kapek i chłopaki podreperowaliście, bo to wam mówiłem nieraz, zresztą o tym wiecie, że tutaj kapeki naprawdę były ważne w waszym przypadku niż dedy. Przejdźmy sobie tutaj 2-1. I zaraz jeszcze powiem wam o jednym królestwie, które z miłą chęcią wspomnę, bo grałem na nie i dokopywałem im 2 razy. I miło mi, że polskie królestwo też im dokopało. 2732 tu mamy statystyki graczy z 2732. Ali przyszedł, zrobił robotę. Zresztą statystyki mówią same za niego. Zresztą Ali był chyba przez cały czas online. Pedi, który też przybył na 2732, też bardzo robotę. No i Tony, to są 3 motory napędowe, które przyszły do 2732 i naprawdę pomogły im wygrać. Rafał, zielony, Fat Hulk. Widzę, że tutaj gonicie i chcecie te swoje kapeki utrzymać na wysoko. Dark Dragon też bardzo ładnie. Will Rock, 8, Fat Baggio. Dio, też gościu, który chyba był z migracji z poprzedniego KVK. Sebix 11, F-ku, tutaj 12. Stadion 13, Miedziak, Efus 17 miejsce, Efus zawsze jest tam gdzieś w przodzie. Michał 16, mi się zdawało, że będziesz wyżej, masz bardzo dobre konto. Arken 18, zresztą większość tych ludzi tutaj, co widzicie, to te niki nie są, wiecie, przypadkowe, nie? Bo to jak zobaczymy na tą top 30, to można popatrzeć, to są też gracze, którzy stanowili, jakby tak powiedzieć, też o sile, oczywiście bez tam powiedzmy 3-4 migrantów nowych, stanowili też o sile w KVK poprzednim i tylko, że nie wiecie, wtedy było mniej tych graczy, którzy tam można było wymienić, którzy naprawdę fajnie robią swoją robotę. To widziałem, że tu Miedziak bardzo szedł z siły, Will Rock. Wiem, że też chłopaki tutaj będą dostawać za niedługo mocniejsze konta, więc to królestwo się jeszcze bardziej wzmocni, jeżeli chodzi o nowych graczy, więc 2732 naprawdę bardzo ładnie im tutaj to KVK wyszło. I tutaj sobie wrzucimy raporty. Tych raportów będę miał multum, to od razu mówię, bo tych raportów bardzo dużo tu wchodziło mi. Bo to oni wrzucali wszędzie na różne te. Tu mamy Sebixa. Rally na flagę. Mamy Aliego. Też jest Ali. Pokażemy sobie jeszcze tylko tą wersję.
bo resztę raportów chcę zostawić na filmie, który też będziemy nagrywać o 2.732 i o pierwszej gwieździe. Więc nie chcę tutaj wszystkich raportów, wiecie, pokazywać dogłębnie. O, tu jeszcze Dio, widzę, że raport też Attila Tekeda wrzucił na jakiś zamek. No. Więc te wszystkie raporty, które mam, to pokażemy, jakby tak powiedzieć, też w filmiku o 2.732. Nie chcę przedłużać, bo już filmik trwa około 30 minut, więc szapoba naprawdę Polskie Królestwa, że pozdobywaliście gwiazdę, czy też wygraliście KVK. Bardzo, bardzo miło, że się udało wam tutaj wszystko osiągnąć tak, byście chcieli. Naprawdę miło, że 3299 zdobyła swoją drugą gwiazdę, 2732 zdobywa swoją pierwszą gwiazdę, 2877 zdobywa swoją trzecią gwiazdę. Naprawdę bardzo miło, że tutaj wam powychodziły te KVK. 3025 w tym razem nie bez gwiazdy, ale z wygraną. To naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, no to jest łód szczęścia, jeżeli chodzi o 3025. Więc miło naprawdę, że mogę tutaj śledzić te KVK i miło, że też mnie informujecie, dajecie raporty. Też jeżeli dostajecie jakieś na bieżąco informacje, fajnie, że jak mi wysyłacie, bo mi też jest lepiej wtedy nagrać taki filmik dla was i też wam o tym opowiedzieć, niż że muszę się domyślać, bo na przykład nie mam kontaktu. No czasem tak wiecie, że bywało. Więc dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że tutaj to rozwijamy, pchamy przez cały czas do przodu. Zobaczcie, wyczekujcie kolejnych filmów, bo prawdopodobnie będą jeszcze ciekawsze. Trzymajcie się, hej.